Dzień dobry, witam wszystkich miłośników prac ogrodowych. Traktor jaki posiadam to Husqvarna model 238T z 2021 roku. Zaznaczę, że nie jest to film sponsorowany. Od bardzo dawna zamierzałem kupić traktor. W pierwszej kolejności rozważałem zakup traktora używanego, jednak opinie, z jakimi się spotkałem w internecie, jak i u różnych serwisantów tego typu sprzętu, bardzo zdystansowały mnie do tego pomysłu. Dlaczego? I już wyjaśniam. Otóż okazuje się, że nie wiemy, jak użytkowany był i serwisowany traktor. Chodzi mi tutaj o to, czy jeździł na prywatnej posesji, czy na osiedlu w dużym mieście. W większości przypadków nie znamy pochodzenia tego traktora. Nie wiemy, jakie ma przebiegi. Jeżeli traktor ma wmontowany licznik motogodzin, to jeszcze jesteśmy jakoś w stanie określić jego stopień zużycia. Natomiast traktory, które tego licznika nie posiadają, to już jest loteria. Oczywiście licznik motogodzin też może być inny niż oryginalny. Wizualnie taki traktor może wyglądać naprawdę rewelacyjnie. Nawet 10 czy 15-letni traktorek będzie wyglądał naprawdę bardzo dobrze, lecz jak się może okazać, w późniejszym czasie bardzo kosztowny w naprawie. Pytanie, jak bardzo? Koszty zakupu i naprawy mogą wynieść tyle co nowy model. Może zdarzyć się, że już po kilku godzinach użytkowania zaczną się problemy. Oczywiście, jeżeli znamy osobę, która sprzedaje i użytkowa ten traktor od nowości, pozbywa się go tylko dlatego, że wymienia na nowszy, większy model lub jest to traktor podemonstracyjny z przebiegiem kilku motogodzin, to oczywiście takim traktorem możemy się zainteresować i kupić w rozsądnej cenie. Sam miałem taką możliwość, jedyne co to był jednocylindrowy, a zależało mi na tym, żeby był po prostu mocniejszy. Jeżeli ktoś lubi, zna się na tego typu sprzętach i umie naprawiać, to ten czas może sobie poświęcić na taką zabawę. Ja niestety nie mam aż tyle czasu i wiedzy, żeby naprawiać tego typu maszyny. Szczególnie mi chodzi tutaj o czas. Nie chciałbym, żeby traktor, który kupiłem, stał później kilka miesięcy tylko dlatego, że trzeba w nim coś naprawiać. Husqvarna TC238T to traktor, jaki wybrałem. Nie będę wnikał bardzo w specyfikację techniczną tego traktora. Zainteresowane osoby będą mogły sobie sprawdzić na stronie producenta. Natomiast to, na czym mi zależało, to silnik dwucylindrowy, moc około 15 koni, szerokość koszenia 97 cm, przednia oś z odlewu, licznik motogodzin oraz pojemny kosz 320 litrów z czujnikiem napełnienia. W terenie, jakim traktor ma pracować, to około 3500 m2. Wybrałem tą markę tylko dlatego, że serwis miałem blisko. Pozostałe dwie firmy, które są też w pobliżu, nie oferowały sygnalizacji pełnego kosza i były zbyt plastikowe jak dla mnie. Chodzi mi tutaj o pokrywę silnika czy zbiornik na trawę. Spotkałem się również z opiniami na forum, że niektóre traktory nie potrafią dokładnie zbierać trawy. W tym traktorze się tego nie spodziewam, bo to sprawdziłem u znajomego. Mam nadzieję, że nie będę rozczarowany. Na pewno zrobię z tego osobny materiał. Ten model traktora nie należy do najmniejszych, ani też największych. Wszystko zależy od tego, jak długo czasu będziemy na nim spędzać. Jeżeli zawodowo kosimy trawę, na pewno potężny traktor będzie jak najbardziej wskazany. Natomiast do prac typowo przydomowych uważam, że taki jest optymalny. Występuje również w innej wersji ten model z symbolem X, czyli posiada na przykład wzmocnienia konstrukcji. Jednak analizując to, do czego ja będę wykorzystywał ten traktor, stwierdziłem, że nie ma potrzeby dopłacać ponad 30% więcej do ceny zakupu. 15-konny silnik Brixa wydaje się optymalnym rozwiązaniem. Są też w ofercie silniki takie jak Kawasaki czy Kettlera. Pytanie, czy warto dopłacić około 20% do ceny wyjściowej. Moim zdaniem silnik Brixa to dobry kompromis, a dostępność serwisu jest również dosyć taka przystępna.
Jeżeli chodzi o eksploatację, to takie elementy jak paski, noże, olej, filtry, podobne ceny u konkurencji, rozbieżności są naprawdę niewielkie. Traktor wydaje się być solidnie wykonany, nic nie stuka, nic nie puka. Oświetlenie, myślałem, że będzie LEDowe. Są to zwykłe żarówki samochodowe. Z jednej strony myślę, że może lepiej, ponieważ zawsze łatwiej taki element wymienić. Noże załączają się za pomocą wajchy, co uważam za atut, ponieważ w takich sprzętach im mniej elektroniki, tym lepiej, bo nie ma co się po prostu popsuć. Wygodna kierownica i fotel z regulacją. Rzecz, na którą zwróciłem uwagę, to pedał do jazdy w przód i tył. Wydaje się, że mógłby pracować troszkę lżej, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Kosiarki różnych producentów posiadają możliwość koszenia jadąc tyłem. W instrukcji obsługi czytamy, by używać tego tylko w przypadku absolutnej konieczności. Ja akurat nie przewiduję koszenia w tył. Ten model traktora nie posiada na wyposażeniu przedniego zderzaka. Jest dostępny za dodatkową opłatą. Niestety u konkurencji taki element jest już standardowo na wyposażeniu wraz z przystawką mulczującą. Tutaj jest dodatkowo płatna. Zdejmując kosz, mamy możliwość podpięcia przyczepki, walca, czy również kosić bez kosza. Akumulator umieszczony w nadkolu. Pokażę teraz, jak odpala. Jeżeli film się spodobał, zachęcam do oceny kanału i subskrypcji. Zachęcam do komentowania. W następnym odcinku pokażę traktor podczas pracy. Życzę powodzenia przy wyborze swojego traktora.